Jedzenie przygotowywane w zmywarce. Oglądając ten filmik myślałem, że trafiłem na jednorazowy żart, ale dalej zaczęły mi się wyświetlać kolejne materiały, a nawet taki, w którym mama małego dziecka przygotowuje dla niego posiłek składający się z 4 słoików, które gotuje w zmywarce. W dzisiejszym materiale wybrałem 4 posiłki, które przygotowuję korzystając właśnie z tej niekonwencjonalnej metody, aby zobaczyć, czy to tylko żart, czy faktycznie da się tak gotować posiłki. Smacznego posiłku, jeżeli konsumujesz coś na filmie, wytrzyj palce i zostaw subskrypcję na tym kanale, kliknij łapkę w górę, a tymczasem daj mi ugotować. Pierwszy posiłek, który sobie przygotuję, będzie składał się z 2 słoików i będzie to jedna pierś z kurczaka, a drugi to będzie makaron. Posiłek bez szału, ale bardziej tu chodzi po prostu o sprawdzenie, czy faktycznie zmywarka da radę ugotować mięso oraz czy da radę ugotować makaron i czy będzie to po prostu zjadliwe. To będzie mocny odcinek, więc koniecznie zapnij pasy i muszę się upewnić, że te słoiki będą dobrze zamknięte. Pierwsze, od czego rozpoczynam, to oczywiście wstawienie wrzątku. Płytę DJ-ującą dajemy na 10 i czekamy, aż woda się zagotuje. Ponieważ to będzie nasza podstawa, aby to danie się zrobiło, ponieważ ogólnie zmywarka nie ma aż takich wysokich temperatur, jeżeli chodzi o podgrzewanie zawartości, ale ona będzie utrzymywać ten wrzątek, którym to wszystko zalejemy. Tak przynajmniej było na filmikach. Dobra, słuchajcie, sprawdziłem w necie, że faktycznie w zmywarce można zawekować słoiki, czyli masz jakieś danie, zamykasz je w słoiku, mocno zakręcasz, kładziesz dnem do dołu i wtedy pod wpływem tej temperatury te słoiki robią, wsysają się i wtedy po prostu produkt, który jest w środku, jest dużo dłużej dobry do spożycia. Ale gotowanie? Pierwszy raz to słyszę. Bierzemy pierś z kurczaka. Szczerze nawet nie będę jej mył chyba. Pierś do środka. I tak będzie wrzątkiem polana. Do drugiego słoja makaronik. O kurde. Ogólnie nie wiem, jaka jest zasada, jeżeli chodzi o dodanie wody do makaronu, żeby ugotował się idealnie, bo jak wiemy, makaron potrzebuje wody. Jak dam za dużo, to zrobi się taki miękkawy. Myślę, że powinno być po prostu co najmniej przykryte. To będzie dziwne. Pora wziąć wodę. Nie jest jeszcze wrząca, ale myślę, że będzie już akuratna. Okej, teraz największe kombo. Nie mam dzióbka tutaj. To nie zwiastuje dobrego. Muszę jednym pewnym ruchem. Boję się. Słuchaj, życz mi powodzenia. Jednym pewnym ruchem. O kurde, wiedziałem, że nie trafię. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okej. Trochę się wylało, trochę się wylało. Gorące, trochę się wylało. Teraz wszystko dokładnie zamykam. Nie wiem, czy w sumie tej wody nie jest za mało, ale myślę, że jak dam za dużo, to będzie taki mega glutowaty ten makaron, a chcemy, żeby był po prostu dobry. Tu mamy pierś z kurczaka. Również trzeba dobrze zamknąć. Ciekawe, czy to się zawekuje. Ale kurde, gorące. Kurde, żeby woda nie dostała się do środka. No i słuchajcie, bierzemy to do zmywary. Pierwszy słoiczek. Myślę, że wieczkiem do góry będzie dobrze. Drugi słoiczek. Tak to się prezentuje. Daję to wieczkiem do góry. Myślę, że to będzie najlepsze, bo nie może się nic wylać. A jeżeli chodzi o program, no to wybiorę ten najdłuższy. Najdłuższy program z tego, co kojarzę, to jest ten. I on jest też najcieplejszy, ponieważ on jest na przypalenia. No i trwa 3 godziny 25 minut. No i teraz czekamy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, mamy pierwsze danie ze zmywarki. Wygląda to naprawdę jakby było zrobione. Serio. Zaczniemy od makaronu. Patrzcie to, słoik się wklęsł. Tak jakby się zawekowało. Ej, nie mogę otworzyć. Czaisz? Ej, nie, naprawdę. O, mocno zamięte było. Zawekowało się jaka beka. Wywalamy wodę z tego makaronu. Ale przydromy, człowieku. Chyba się zrobił trochę glutowaty. A najbardziej ciekawi mnie mięso. Woda bardzo mętna. Jak rosół to pachnie. Ej, przyrzekam, jak rosół. Okej. Ja pierdzielę. Co tu się właśnie wydarzyło? Napisz w komentarzu, jak oceniasz ten posiłek. Wygięta kura, kluski takie prawie, że się rozpadające. Ale ja jestem dzisiaj szczęściarzem. No to słuchajcie, posmakujmy tych pyszności. Zaczynam oczywiście od makaroniku. Makaronik wyszedł? To już nie jest makaron. To już jest jakaś pasta. Ale coś się stało ze smakiem, nie wiem. Czy tam były jakieś pozostałości tabletki do zmywarki? Bo naprawdę, taki stał się mega dziwny smak. Przygotowany. Czuję jakiś posmak. Plastik chyba to jest. Zobaczmy to mięso, czy w ogóle w środku jest zrobione. Ej, jest różowiutkie. Wygląda naprawdę jakby zrobione było.
Wszystko ma taki dziwny cytrusowy posmak. To nie było cytryny żadnej chyba. Nie no, tak naprawdę mega guma. Zrobić jest zrobiony, da się zjeść. Nie jest to najprzyjemniejszy kurczak, jakiego jadłem w życiu. Mega jest nawodniony, to czuć. Konsystencja tych klusek, no nie chcę tutaj nic mówić, ale patrz. Kapie z nich woda. Takiej konsystencji są. Jeżeli chodzi o samo mięso, to naprawdę no tekstura nie jest zła. Jest zrobione, jest takie rozpadające się. Widać, że po prostu jest to na zasadzie takiego wolno gotowanego mięsa, ale myślę, że brakuje tutaj wyższej temperatury, bo wszystko było po prostu robione chyba w 70 stopniach. Jest to nadal za mały czas na taką temperaturę. Oczywiście w kryzysowej sytuacji taki posiłek można sobie przygotować, ale uważam, że jest dużo więcej takich prostszych metod do zrobienia tego typu dania. No i zmywarka to jest taka naprawdę mega ostateczność. Myślę, że osoby, które posiadają zmywarkę, również mają patelnię. To niemożliwe. Patelnia to zdecydowanie lepsza opcja, nawet do ugotowania makaronu. Ale nic, zje się. Opitolone bang. Największy problem miałem z tym makaronem. Mięso jak mięso. Czasami też robię taką gumową pierś, więc do tego jestem przyzwyczajony. Ale ten makaron po prostu był tak przygotowany, że smak już po prostu... Wydobyłem chyba maksymalny smak pszenicy właśnie z tego makaronu. I on był aż taki goryczkowy. Mam nadzieję, że nic mi nie będzie. W smaku to takie wiesz... Co tu dużo mówić, lecimy z kolejnym posiłkiem. W kolejnym filmiku mamy mamę, która robi posiłki dla swojego dziecka, czyli temat bardzo znany teraz w ostatnich odcinkach. No i mamy tutaj 4 słoiki. W pierwszym słoiku będzie przygotowanie ziemniaków. Z tego co widzę, one chyba są lekko przygotowane, albo i nie, więc zrobimy wersję surową, żeby na pewno zobaczyć, czy one się ugotują. W kolejnym mamy tutaj fasolkę z dodatkiem cytryny. Bierzemy sobie kompot, czyli truskawka, cytryna, dolewamy wodę z cukrem, a w ostatnim białą rybę z dodatkiem cytryny. I takie 4 słoiki lecą do zmywarki i lecimy sprawdzić, co z tego wyjdzie. No to tutaj mam więcej asortymentu i to będzie, myślę, że ciekawsze, ponieważ będziemy mogli spróbować kompotu, ziemniaków, ryby. Ryba chyba się łatwiej robi niż mięso oraz warzywek. Warzywka też powinny mi się, wydaje, zrobić się w miarę lightowo. 4 słoiczki. Zaczynamy od ziemniaków, czyli tak jak było na filmiku. Coś mi się wydaje, że tam mogły być lekko podgotowane te ziemniaki, ponieważ ona mówiła, że to były tłuczone ziemniaki. Mashed potato, a to mi się kojarzy takie już lekko obrobione, ale wyglądało też to w sumie na surowe, więc zróbmy surowe, będziemy mieli bardziej zaskoczenie, jeżeli faktycznie to wyjdzie. Słoiczek, ziemniaczki, pyk, 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 pyk. Do ziemniaków damy soli, konkretną szczyptę. No i teraz muszę lepszy patent na nalewanie wrzątków wymyśleć. I wpadłem na pomysł, że wezmę szklankę i będę szklanką nalewał. Też się wylewa, ale mniej. Taka ilość powinna być idealna. Jest chyba trochę mniej wrząca woda niż wcześniej. To chyba słabiej dla ziemniaków, ale zobaczymy. 3 godziny to się będzie robić, więc powinno być ok. Teraz bierzemy warzywny słoik, czyli lecimy z fasolką. Taką fasolkę sobie przygotowałem. Szparagowa zielona. Dam na pół każde włókno. Cyk. Ona to dawała z cytryną. Cytryna jest mega dziwna, jeżeli chodzi o dołączenie do warzyw, ale może da to posmak. W sumie daje z tymi rzeczami, które się powinno odkrajać. Nie wiem, czy to nie sprawi, że to nie będzie gorzkie. Dobra, zrobię to jeszcze raz. Trzeba dać szansę, żeby to było naprawdę dobre. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Teraz bierzemy cytrynę, robimy patent, żeby ona była soczysta. Czyli po prostu bierzemy i lecimy z nią tak po blacie. Damy jeden plasterek, żeby nie było też za dużo. Ma to dodać smaku, a nie przesadzić. Wydaje mi się, że jak da się za dużo wody, to będzie po prostu takie przemoczone. Słoiczek zamknięty, to mamy przygotowane. Teraz rybka, ale wali ta ryba. Biały filecik, duża porcja. Tutaj dodam soli, czyli w sumie inaczej niż robiliśmy mięso. A mi palam rybą w ręce. Przyjemne. Tutaj damy na full. O, tak 3/4. Potestujemy różne metody, bo to nie jest taka mega ciepła woda, jak była wcześniej. I ostatni słoik kompotowy. Truskaweczki, kompot ze zmywarki. Kto to widział? Ty, a może to będzie zajebisty sposób i to wejdzie w trend. I ludzie zaczną produkować zmywarki z funkcją gotowania. Producenci zmywarek, pamiętajcie, kto wam dał pomysł. Zapraszam na maila do współprac. Tam również był plasterek cytrynki, więc lecimy z tym. Dodamy cukru. Cukru dodam na górę, nawet dużo, do kompotu również się daje trochę tego cukru. Myślę, że tutaj do połowy.
W tym przypadku za dużo wody może po prostu odebrać smaku, bo będzie to rozcieńczone. Ale akcja, człowieku. I widzimy się za 3 godzinki. Słuchajcie, moi mili, mamy już 4 gorące słoiki. Zaczynamy. Wydaje mi się, że od dania obiadowego, czyli bierzemy sobie ziemniaczki. O, tu już mniej zawekowane. Szczerze wątpię, żeby te ziemniaki były zrobione nawet po 3 godzinach w takiej małej temperaturze, ale damy. Następnie bierzemy sobie tą fasolkę. Ale cytryną pachnie, naprawdę. Ej, to już bym pomylił z tabletką do zmywarki. Rybkę to po prostu wyłowię. Ej, rybka aż jest taka krucha, że się rozpada. Wow, tam. Mamy kompot, różowiutki kompot. Czaisz, powstało to. O, to aż psyknęło. Ej, naprawdę cytrynowo, truskawkowo, cukrowo pachnie. Przelewamy sobie. Z owockami, pamiętaj, kompocik. Ej, naprawdę jakby jakiś syrop się wytworzył. Nie, no kompocik pierwsza klasa, no panie kolego. Tak się prezentuje moje danie, no wygląda... Trochę to wygląda jak z restauracji, nie będę oszukiwał. Największą niewiadomą są dla mnie ziemniaki. Zacznę od ryby, nie bez przyczyny. Rybka, mega bialutka. Pachnie też bardzo dobrze. Jest zajebista ryba, serio. Naprawdę. Dawno nie jadłem tak dobrej ryby. Wiem, że to możesz sobie myśleć, że gość oszalał. Je rybę ze zmywarki. Ale to naprawdę jest dobra ryba. Może nie jest to gwiazdka Michelin, ale jest to lepsza ryba niż robię ja. Ja zawsze robię gumową rybę, a ta jest, patrz jaka... Ona jest rozpadająca, krucha, patrz. 3 godziny na... włos to był. Wystarczy 3 godziny na programie do garów i wychodzi zajebista ryba. A ziemniaki, tak jak się spodziewałem, są surowe. No niestety, nawet na potrzeby filmu nie będę ich jadł. Słuchaj. Surowe, twarde pyry. No niestety tego się nie da jeść. Warzywa. To samo. Nie ma szans, żeby one się ugotowały. Za krótki czas, za niska temperatura, to po pierwsze. Ryba zajebista, serio. Najlepsze, co do tej pory było, to ta ryba. No i teraz kompocik, chwila prawdy. Wow, zajebisty. Ryba i kompot, petarda, naprawdę. Te truskawki jeszcze, przez ten cukier, one są takie jak w syropie. Normalnie kompot babci ze zmywarki. Ryba, kompot, petarda, a ziemniaki i fasolka, no niestety nieporozumienie. Jak widzicie, nie wszystko nadaje się do jedzenia, jeżeli chodzi o zmywarkę, ale kompocik wjechał naprawdę grubo. I ostatnie kawałki rybki. Ryba z trybu z garków, naprawdę robi robotę. Po wszystkich posiłkach na słono lecimy w końcu z czymś na słodko i mamy tutaj deser zmywarkowy. Do przygotowania takiego deseru zmywarkowego będziemy potrzebować oczywiście słoika, dajemy tam pianki marshmallow, dajemy czekoladę z orzechami, dajemy żelek, kwaśny żelek, zamykamy wieczko i całość dajemy do zmywarki. Tam też była czekolada i temperatura podczas mycia lub w sumie podczas gotowania wszystko powinno rozpuścić i powinien taki mega krem piankowo-czekoladowo marshmallowy powstać i zdegustujemy sobie to również na takie ciasteczka. One man, one jar. Pianki marshmallow. Myślę, czy dać właśnie całe opakowanie. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Oczywiście jedną trzeba spróbować. Chubby Bunny. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. A jak trafię, to zostawiasz lajka. Jak wysoko. Teraz dajemy czekoladkę. 2 rządki będą ok. Trochę żelek. Też tam była kwasowość. I ciasteczka z czekoladą. 2 sztuki będą spoko. Kurde, mogłem te pianki dać później, ale w sumie ta czekolada i wszystko spłynie. I teraz, czy on tam dawał wody? Muszę sprawdzić. Nie, tam było bez wody. Okej, on to upychał. Żeby to wszystko weszło do środka. Okej. Po zamknięciu tak się prezentuje słoik. No to lecimy. Kurde, czekaj, muszę to podnieść, bo jeszcze by mi się wylało. No i tak się prezentuje kolejny mój posiłeczek, czyli mamy deser. Pianki się rozpuściły fajnie. Myślałem, że ta czekolada się bardziej rozpuści. No 3 godziny w 70 stopniach, no to kurczę, oczekiwałbym, że to będzie już mega rozpuszczone. A jest to nawet stałej konsystencji jeszcze. No jestem mega ciekawy, jak to będzie smakować. Tak jak na materiale, na którym się inspirowałem, wezmę sobie herbatniki i będziemy sobie to nakładać właśnie jako kanapkę Seymour's. Najpierw zakosztuję. Wow! Ale to pachnie!
Wow. Wow, jak ta pianka się ciągnie. O gościu, o gościu. O kurczaki. Jakie to jest zajebiste. Hit, że ten sam efekt pewnie zrobi sobie w mikrofali. Ale to sama świadomość, że 3 godziny miętoliło się to w zmywarce, to jakoś daje lepszy vibe. Mega pyszne, mega dobre. Naprawdę. Naprawdę genialne i zobaczcie tą konsystencję. Jedną ręką będzie mi ciężko, ale zobaczcie jak to wszystko, kurcze, się ciągnie i wygląda naprawdę zajebiście. Szczerze, jeden z lepszych słodyczy, jakie jadłem ostatniego czasu. To jest genialne. W ogóle pianki marshmallow, jakie są kozak. Daj mi się tym porozkoszować. Koska do zmywarki? Coś cytrynowego poczułem. Zrobimy teraz taką kanapkę z żelką, bo tutaj mam żelkę, która mi została. Herbatniczek. Bierzemy sobie to z żelką. O, ale to żelka, widzisz to, jak to się ciągnie? Druga. I taka kanapka żelkowa, czaisz? I ja cię kręcę. O, dobre. Mam mega zagwozdkę, czy to dać na pierwsze miejsce. Cały słoik poszedł, moje zęby teraz mówią: gościu, coś ty zrobił. Ale to tak wjeżdżało, że po prostu no nie mogłem. Musiałem jeść. Ale prawdę mówiąc, to dam na pierwsze miejsce, bo naprawdę dawno nic tak dobrego, słodkiego nie zjadłem. Candy jar wjeżdża na pierwsze miejsce. Rybka niestety też była bardzo dobra, ale dzisiaj mam słodki ząb. Słuchajcie, na zakończenie mamy coś nietypowego, ponieważ w końcu mamy posiłek bez słoika, a teraz będziemy robić w folii aluminiowej, czyli to totalnie już jest dla mnie takie trochę chore. Taki content. Robimy sobie... What? Lasagne, czyli bierzemy makaron do lasagne, bierzemy sos, dajemy sera, dajemy kolejny plasterek lasagne, na górę znowu sos, ser, wszystko sprawdzamy, czy jest dobrze zamknięte, możemy polać wodą i sprawdzić, czy po prostu ona nie przecieka, ale po prostu damy dużo warstw tej folii aluminiowej do zmywarki, oczywiście na tryb, który pozwoli nam dać ciepło i bez słoika, nie będzie to zamknięte. Tego jestem szczerze najbardziej ciekaw. Bierzemy folię aluminiową, konkretną warstwę jako podstawa. Myślę, że wezmę taką długość, bo zrobimy sobie raz, dwa i jeszcze na pół. Ok. Makaron, sosik. Sosu mi się wydaje, że nie mogę dać za dużo, ponieważ będzie to takie wypływające, a tego nie chcemy. Więc będę to robił na takiej zasadzie, że po prostu muszę to przesmarować, ale żeby tego sosu nie było za dużo. Chociaż też ten sos musi być, bo jak nie będzie sosu, to ten makaron się nie ugotuje, bo nie będzie miał w czym. Więc sosu musi być idealnie. Nie możemy ani dać za dużo, ani dać za mało. Serek. Kolejna warstwa makaronu. Patrz, jak to fajnie wygląda. Ten sos do makaronu jeszcze jest z ricottą, więc doda nam kolejnego smaku. No i ostatnia, trzecia warstwa makaronu, bęk, również sos na górę. Tu już możemy dać więcej, żeby nam troszeczkę spłynęło po rogach i żeby ten makaron miał szansę się ugotować, żeby miał w czym się ugotować. I na górę też obficie damy tego sera. No i teraz tak, mamy już tutaj przygotowane. Potrzebuję kolejnej folii. Cyk, cyk. Folię zamykam do środka tutaj. Pierwszy raz to robię, więc nie wiem, czy to będzie dobre, ale chcę zamknąć z każdej strony do góry, żeby to wszystko wylatywało do tej strony. Mam nadzieję, że nadążasz. No i żeby to miało szansę w ogóle się ugotować i nie, żeby tam woda się nie dostała, to zamykamy po raz kolejny. Znowu robiąc to samo. Mega się boję o swoją kolację, więc daję kolejną folię. Triple zabezpieczenie. Dobra, jeszcze jedno. Przezorny zawsze ubezpieczony, pamiętaj. Teraz to ma tyle warstw co cebula, więc nie powinno się nic stać. Dla bezpieczeństwa jeszcze jedna. No i z taką lasagną lecimy do zmywarki. Niech się robi. Pozdro. No i słuchajcie, wielka chwila prawdy. Czy to w ogóle miało prawo się zrobić? Z tyloma warstwami folii. Nie wiem, czy to jest przez ten sos pomidorowy, ale to normalnie zrobiło się takie złote aż. Kolejna warstwa. Jednak dużo dałem tych warstw. Chyba przesadziłem z tymi foliami. Może teraz? Jeszcze nie? O, i teraz to jest ta pierwsza chwila prawdy. Co z tego wyszło? Ej, jest miękkie. O, ty, ale ser się ciągnie, patrz. O kurde. Coś chyba nie wyszło. Reklamacja. Spróbujemy to przełożyć na talerz. O, cię kręcę.
No i słuchajcie, tak się prezentuje lasagna. No powiem Ci tak, makaron jest bardzo podobnej konsystencji jak ten pierwszy. Widać, że się zrobił taki po prostu aż za bardzo przygotowany. Ten ser się ciągnie, co jest ciekawe, a sos chyba się zważył, bo taki jest już naprawdę jakby ktoś go wyżygał. Ale słuchajcie, nie oceniajcie nigdy książki po okładce, dopóki się tego nie spróbuje. Nie można powiedzieć, że to jest okropne. Chociaż nie, no, chociaż to widzę, że to jest okropne. Kurde, nie wiem z której strony to ugryźć. Może z tamtej? Taka lasagna. Coś? To masz. Możemy uchronić od spróbowania tego. Napiszesz komentarz. Nie rób tego. To wtedy bym nie zjadł. Albo musiał się przenieść do przyszłości i widzieć, jak piszesz te komentarze. Może założę, że jestem z przyszłości? Kurde, coś jest źle. O, Holender! Coś się stało z tym sosem. Damy drugą szansę, zjem bliżej rogu. To trochę wygląda jak żółty ser. Może tutaj będzie lepiej. Jako tako się to da zjeść. Jako tako się to da zjeść. Ale wam powiem, że ten środek to jest przeginka. Nie wiem, co tu się stało. Nie wiem, jaka reakcja chemiczna tutaj zaszła, ale naprawdę, no, wygląda to iście okropnie. A smakuje, uwierz mi, że tak samo jak wygląda. Nie wiem, czy istnieje takie danie, które by wyszło lepiej w zmywarce niż w rzeczywistości, ale ja dam sobie drugą szansę. Może to pierwsze nasze spotkanie nie było idealne, ale spróbujmy jeszcze raz. Jednak przysłowie, które mówi nie wchodź 2 razy do tej samej rzeki, chyba jest coś sensownego w tym powiedzeniu. Ten posiłek sobie dzisiaj odmówię. Tym razem obyło się bez kolacji, a tu masz ostatnie filmy, które koniecznie musisz nadrobić. Subskrybuj ten kanał i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Pozdro!